Francja upadła, nie ma żadnych wartości. Francja płonie właśnie od tej lewackiej polityki. Ma problem z antysemityzmem. Najwięcej ataków antysemickich jest właśnie we Francji. Atakują po prostu właśnie tymi wszystkimi trans queenami, po prostu atakują chrześcijan, bo po prostu nie potrafią wyjść z tej swojej lewackiej wizji świata. Francji już nie ma. I nawet nie ma w tym sensie wartości. Francja po prostu upadła. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj nie będzie za długo i nie będzie typowo politycznie. I powiem Wam tak. Dzisiejszy temat będzie tyczył się rozpoczęcia igrzysk. Jak wiecie, zrobiło się bardzo głośno. Ja tutaj poruszę dwa tematy z tym związane. I przyznam Wam się, że ja osobiście nie bardzo się sportem interesuję i tak naprawdę, gdyby to nie dotknęło, że tak powiem, naszego podwórka, to bym wywalił lagę na to wszystko. Ale że się zrobił szum w Polsce z tego powodu, to chciałbym tutaj poruszyć dwa tematy. I zaznaczam, że tutaj jestem troszeczkę rozdarty. Dlaczego? Bo pozwólcie, że zacytuję klasyka. W tych dwóch przypadkach jestem za, a nawet przeciw. A czemu? Zaraz postaram się Wam to wyjaśnić. Pierwszy temat będzie o redaktorze Babiarzu. Tylko zanim zacznę rozwijać ten temat, chciałbym tutaj pokazać hipokryzję pisowców, prawicowców, nie tylko pisowców, ale także właśnie tych całych prawicowców. I dlatego też ten tytuł tak jest zapisany. A dlaczego jestem rozdarty? Otóż, moi drodzy, powiem Wam tak, tak naprawdę też, może to dziwnie zabrzmi, ale też nie rozumiem zawieszenia redaktora Babiarza w komentowaniu tych igrzysk. Powiedział, co powiedział. W sumie nie powiedział nic, nie wiem, oburzającego. Powtórzył słowa Lennona z jednej strony, ale na to też można patrzeć tak naprawdę dwojako, bo z jednej strony tak naprawdę nic wielkiego się nie stało, ale z drugiej strony też nie ma co się dziwić, kiedy dziennikarz sportowy ogłosił w TVP, że Imagine Johna Lennona to jest hymn komunizmu. W końcu skąd on ma wiedzieć, że Lennon i Lenin to są dwie różne osoby. Tak czy inaczej, szykuje się już wstępna kanonizacja Babiarza, męczennika prawdy, który wskrzesił komunizm Lennonem, a nie Leninem. I pewnie ktoś tu powie, gdzie tu jest hipokryzja? Otóż tłumaczę. I zadam takie otwarte pytanie, gdzie byli ci wszyscy obecni obrońcy Babiarza, jak poprzednie władze telewizji polskiej, czyli pisowskie władze, zawiesiły na przykład Pogodynkę za to, że miała w czasie przedstawiania Pogody przyklejone serduszko Woźb. Wtedy było cicho, wtedy nic się nie stało. Za głupią naklejeczkę, którą miała na piersi naklejoną, czy gdzieś tam na ubraniu, władze pisowskie ją zawiesiły. Tu już jest hipokryzja, bo żaden z tych obrońców Babiarza jakoś wtedy się nie odzywał, jakoś nie lamentował, jakoś nie krzyczał. Kolejny, tutaj pewnie nazwisko przekręcę, Kainbach, poprawcie mnie. Ten pisowski dziennikarz
zapomniał się i nie wiem, czy pamiętacie, był taki program jego, gdzie tam pisowiec któryś mówił, że Tusk dostaje największą emeryturę w Polsce. Kainbach, przepraszam, nie chodzi o, wiecie, o którego chodzi. Udowodnił mu i go zgasił, że jest osoba w Polsce cywilna, która dostaje większą emeryturę od Tuska. No, zrobił to tak bezczelnie, że polityk PiS się tego nie spodziewał, zamknął się też na kilka tygodni, zniknął z anteny. Ta cała hipokryzja właśnie polega na tym, że w czasach TV PiS nie było obrońców... przepraszam was, zapomniałem telefonu wyłączyć. Już wracam. Chodzi o to, że... Gdzie tu jest ta hipokryzja? Otóż w czasach TV PiS nie było listów w obronie zwalnianych przez Kurskiego dziennikarzy wyrażających sprzeciw wobec zalewu propagandy, manipulacji wylewających się z mediów publicznych. Nie było protestów, sprzeciwów, gdy wyrzucali pogodynkę za serduszko Wośpu. Wtedy była cisza, niby było wszystko dobrze. Także no, wystarczy przypomnieć sobie nie tak dawną, cofnąć się nie tak bardzo wstecz, żeby przypomnieć, jaka teraz się wylewa hipokryzja. Kaczyński w którymś z wywiadów powiedział, że to jest właśnie dowodem odbierania wolności słowa, wolności przekonań przez Tuska. Ale gdy Kurski wywalał pogodynkę za serduszko, gdy zawieszał dziennikarzy, czy wyrzucał ich na zbity pysk za to, że chcieli wyrazić swoją opinię, wtedy było wszystko dobrze, bo to taka moralność Kalego, jak Kali wywalać z TVP, to dobrze, ale jak Kalego wywalić z TVP, to już jest źle. I ten temat, że tak powiem, zakończę w ten sposób. Nie popieram i nie rozumiem zawieszenia tego dziennikarza, Babiarza, za jego wypowiedź. Powiem wam szczerze, że no nie powinno tak być. I tutaj chciałem tylko, i tutaj to będę krytykował tą decyzję, ale tutaj chciałem właśnie pokazać tą pieprzoną hipokryzję tych tak zwanych prawicowców, którzy nie widzą nic dalej poza czubkiem własnego nosa. I tym sposobem tak delikatnie przejdę do obrazy uczuć religijnych przez tak zwanych katolików. I tutaj może też wyrażę swoje zdanie na ten temat, kończąc temat pana Babiarza, że na przykład posiadanie przez pana Babiarza drugiej żony po rozwodzie kościelnym, porzuceniu pierwszej i syna, obraża moje uczucia religijne. Też mam prawo tak mówić? Chyba mam, prawda? Przy mikrofonie ponownie Przemysław Babiarz. Na wstępie chciałbym przeprosić za mój skandaliczny komentarz dotyczący Lennona i utworu Imagine. Tak naprawdę idea komunizmu jest bliska mojemu sercu. Na przykład starając się o rozwód kościelny, chciałem, aby moja druga żona poczuła to samo co pierwsza, czyli oczekiwałem elementarnej sprawiedliwości i równej dystrybucji szczęścia. Moje nazwisko w końcu zobowiązuje. Przemysław Babiarz. Dobra, teraz drugi temat. Samo otwarcie igrzysk, no i te głośne przedstawienie, o którym zaraz wspomnę. Tylko na początek chciałbym zapytać was, zwrócić uwagę na jeden dość ciekawy fakt. Nie wiem, czy zauważyliście, że praktycznie większość tej prawicy i część tych komentatorów i polityków z tego całego otwarcia zapamiętało tylko ten jeden występ i kolorowe mniejszości.
ale nie zauważyli artystycznych walorów otwarcia igrzysk, nie zauważyli pięknych zabytków, nie zauważyli tej całej energii, magii i świateł, pięknych piosenek, na przykład Jakuba Józefa Orlińskiego czy Céline Dion. Tego wszystkiego oni nie zauważyli, ale wyłuskali ten straszny lewacki spisek przeciwko, w sumie nawet nie wiem przeciwko tak naprawdę komu. No cóż, każdy widzi to, co chce widzieć, a wyobraźnia niektórych, można by powiedzieć, nie zna granic. I powiem wam, że gdyby nie ta drama, nie ta afera, którą rozkręcili ci katomaniacy, nawet bym nie wiedział, że w Polsce jest aż tylu wyznawców mitologii greckiej. Obraża ich uczta na Olimpie i niebieski Dionizos, bóg wina i winnej latorości, patron obrzędów teatralnych, bóstwo odradzającej się roślinności oraz przewodnik zmarłych. Pisowcy, moi drodzy, a nawet prawicowcy, zwęszyli wielki spisek przeciwko Bogu. I jak to na ich przystało, nie zauważyli tej całej oprawy graficznej, tylko to jedno wystąpienie, to jedno jedyne, które im z ust nie schodzi. Ja wam powiem tak, mi osobiście, jak to zwał, tak zwał, ale mi osobiście to przedstawienie, umówmy się, nazwijmy to przedstawieniem, osobiście mi się też to nie podobało. Nie znam się na sztuce, nie znam się na mitologii greckiej i koło pędzla mi to latało, że był tam niebieski ludek, że byli dziwnie ubrani ludzie i tak dalej. Otwarcie igrzysk to nie tylko to, ale moi drodzy, nie oszukujmy się. Znamy doskonale mentalność polskiego katomaniaka. Powiem w ten sposób. Może to brzydkie będzie porównanie, ale myślę, że dosadne. Kobieca łechtaczka ma około 8000 zakończeń nerwowych, ale wciąż nie jest tak wrażliwa jak konserwatywny polski katolik na widok właśnie LGBT, odmienności, czy właśnie nawet tego, nazwijmy to, występu, który, podkreślam, mi się też osobiście nie podobał, ale nie robię z tego jakiegoś wielkiego dramatu. Bo to, jak powiedziałem, to akurat mi się nie podobało, ale wrzucę wam krótki fragmencik, bo nie wiem jak tam z prawami autorskimi. Puszczę wam coś, co mi się bardzo akurat spodobało z tej całej oprawy, chyba tak to można nazwać, oprawy otwarcia Igrzysk Olimpijskich. To mi się bardzo spodobało i tym chciałbym się z wami podzielić i zaraz przejdziemy. Czemu mi się to akurat spodobało, bo to trafia w moje gusta, lubię takie cięższe brzmienia muzyki. I ogólnie całokształt mi się podobał, fajnie było zrobione. Także to mi się podobało, to z tym Dionizosem nie. I tutaj znowu moje, powiedzmy, rozdarcie, bo fakt, to przedstawienie, o którym zacząłem mówić, z tym niebieskim ludkiem, nie do końca, może nawet nie do końca, tylko całkowicie mi się nie podobało, ale to nie znaczy, że mam to, nie wiem, w jakiś sposób dramatyzować z tego powodu. Ile jest ludzi, tyle jest gustów, a o gustach się nie dyskutuje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa.
Jeśli chodzi o to całe przedstawienie z tym niebieskim ludkiem, bo nie wiem jak to nazywać, to się umówmy, że będę nazywał to przedstawienie z niebieskim ludkiem, na które jest tak oburzona ta nasza kochana prawica, gdzie sobie wynaleźli tam Jezusa i że obraża uczucia religijne. I o tym zaraz powiem. Ale jakbyście mogli ruszyć swoje chomiki w czaszce, to skojarzcie. Igrzyska olimpijskie pochodzą z Grecji. Jakby nie patrzeć, nie z Częstochowy, nie z Torunia, ale z Grecji. Ich partnerem było 12 bogów Olimpu, nie 12 apostołów Jezusa. Nie rozumiem, dlaczego katolicy na siłę chcą widzieć swoich 12 apostołów w inscenizacji podczas otwarcia igrzysk. Pomijając już fakt, że historia biblijna powstała znacznie później, niż można byłoby nawet pomyśleć o plagiacie. Ale tak połączcie sobie, moi kochani prawicowcy, kropeczki. Olimpiada, Olimp. Dionizos, Bacchus. Grecja. Nie sanktuarium w Licheniu, nie Rzym, nie Toruń, nie ojciec dyrektor, nie Jan Paweł II. Skojarzcie troszeczkę, ruszcie mózgami. No ale ci nasi kochani prawicowcy upatrzyli sobie tam Jezusa i koniec, nie przemówisz nim. Nie przemówisz, że odniesieniem nie jest Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci, który namalował ten obraz, ten fresk Ostatnia Wieczerza, i Leonardo, moi drodzy, kochani katolicy prawicowi, on był gejem też, ale to już mniejsza. To, co przedstawili na tym otwarciu, to uczta bogów. Bogowie Olimpu świętują małżeństwo Tedydy i Peleusza. Obraz, gdybyście chcieli porównać, znajduje się w muzeum w Dijon. I tutaj na pierwszym planie leży Bacchus, Bóg płodności, dzikiej natury, wolności, latorośli, teatru i wina. I naprawdę nie wiem, jak można nie odróżnić Jezusa od Boga wina Bacchusa. No, trzeba naprawdę mieć klapki na oczach mocno, mocno zaciśnięte. I nie przemówisz, nie wytłumaczysz takim prawicowym ekstremistom, że tak powiem, że to nie był ich Bóg, ich Ostatnia Wieczerza, tylko to było z mitologii greckiej. I można mówić, co się chce. Nie przemówi, bo jak oni se wbili do głowy, że to był Jezus i apostołowie, także choćby chmury srały, góry srały, nie przemówisz. Macie tutaj najlepszy dowód. No, znawcę od wszystkiego, bo jak doktor Jaki coś powie, to już nie ma zmiłuj, to już musi być prawda absolutna, prawda objawiona. Ta sprawa pokazuje, jak bardzo agresywna i jak bardzo szkodliwa może być to ideologia, dlatego że generalnie w ogóle Igrzyska Olimpijskie były pomyślane nie mają od prawa lat. Do wyrażania swojej ekspresji? Mają, ale myślę, że Igrzyska Olimpijskie, o tym chciałem powiedzieć, nie są najlepszym miejscem, żeby to robić, a szczególnie jeżeli robi się to wśród dzieci. Igrzyska Olimpijskie w ogóle od lat są pomyślane w taki sposób, ale że na przykład zakazuje się... tłumaczył, że jeżeli... wcale się nie inspirował Ostatnią Wieczerzą Da Vinci, tylko zupełnie innym obrazem. Tak, no to na drugi dzień wymyślili takie tłumaczenie, które może trafiać do niektórych ludzi, ale nie do mnie. Zacytuję. Myślałem, że to było dość jasne, ponieważ do stołu przybywa Dionizos. Jest on tam, bo jest bogiem święta, wina, ojcem Sekwany, bogini związanej z rzeką. No, tak, no, bardzo mądrze to na drugi dzień wymyślili takie tłumaczenie. Niestety nie jest ono wiarygodne. No ale powiem wam, że doktor Jaki to jeszcze i tak, no, delikatnie, skromnie się wypowiadał, bo byli jeszcze lepsi. Na przykład Beata Kępa proponowała
zerwać stosunki dyplomatyczne z Francją. To już naprawdę na psychiatrów się kwalifikuje. Piękna kuratorka pani Basia, protest pod ambasadą francuską katolików. No, odlot powiem wam, całkowity ci ludzie mają. Tak jak wspomniałem, to całe przedstawienie, to widowisko właśnie konkretne z tym niebieskim człowieczkiem też mi się osobiście nie podobało. To nie mój gust, nie mój typ, nie trafiło do mnie. Ale żeby robić z tego jakiś dramat, no nie do końca to rozumiem. I doszukiwanie się obrazy uczuć religijnych, porównywanie wszystkiego, co tam z tym było związane, do Jezusa, do religii i tak dalej, no trzeba naprawdę mieć pod kopułą nieźle, za przeproszeniem, nasrane, bo inaczej chyba tego nazwać nie można. Żeby wszystko porównywać to ze swoją wiarą. Tak jak powiedziałem, katolicy są przewrażliwieni. Oni mają taką mentalność, że jeśli obrażać, to my możemy każdego, wyzywać każdego, ale nie obrażać naszej wiary, nie obrażać naszego Jezuska. Oni będą wstawać w obronie Jezusa i doszukiwać się tam czegoś, gdzie nie ma. Zresztą jeszcze jeden przykład wam podam. Tutaj gość, nazwijmy to analityk, który wszystko przeanalizował. No posłuchajcie, no jak się zobaczy i usłyszy, to się tego nie odzobaczy i nie odsłyszy. Posłuchajcie, zobaczcie. Widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Uprzejdźmy teraz fakty. Spójrzcie, ten ktoś, ów pierwszy jeździec, jedzie na białym koniu, tak jak sam Jezus w 19 rozdziale Księgi Objawienia. Jezus w 19 rozdziale przybywa jako król na białym koniu. Spójrzcie, ten jegomość też dostaje koronę, ale od ludzi. Też jedzie na białym koniu i gra rolę króla. Wchodzi w miejsce Jezusa. Czy pamiętacie, że szatan przychodzi również jako anioł światłości? Imituje wszystko, co robi Bóg. Później, w kolejnych rozdziałach Księgi Objawienia, antychryst będzie przedstawiany światu jako osoba, która zmartwychwstała. A fałszywy prorok antychrysta będzie dokonywał cudów, które do złudzenia będą przypominały cuda znane z Bożego działania. Pamiętacie, to tak jak w Egipcie magowie Faraona potrafili powtórzyć większość cudów Mojżesza. Tak więc po zdjęciu pierwszej pieczęci na scenę wchodzi antychryst. I spójrzcie, o tym właśnie mówi Jezus do uczniów na Górze Oliwnej. I zgadza się to z 27 wersetem Daniela. Wejście na scenę antychrysta. Moi drodzy, udało mi się znaleźć wypowiedź gościa, który to wymyślił. I chciałbym ją zadedykować wszystkim, nie wiem, czy to chyba określę dobrze, czy nie, nieukom, kołtunom, hipokrytom katolickim na całym świecie, można tak powiedzieć. No i oczywiście Watykanowi, który ciemnotę pielęgnuje wszędzie, żeby nią manipulować i ją wykorzystywać dla swojej władzy, kasy i wpływów. Amen. Udało mi się przetłumaczyć słowa dyrektora artystycznego Igrzysk Olimpijskich. Znaczy udało mi się przez translatora, także wybaczcie mi, pewnie dużo będzie poprzekręcanych słów, ale no myślę, że lepiej poprzekręcane trochę niż wcale. I teraz uwaga, cytuję. Drogi czytelniku,
zaraz nadepnę na niektóre nogi, jeśli chodzi o ceremonię otwarcia na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Kobieta bez głowy to Maria Antonina. Rządziła Francją i została uznana za winną zdrady, korupcji i kradzieży kraju. Brzmi znajomo. Poza tym nie była to ostatnia wieczerza, to było przedstawienie starożytnego greckiego Bachanali. Bo wiesz, olimpiada jest starożytna i grecka. No, niespodzianka. A jeśli nie wiedziałeś, że Bachanalia to niekontrolowanie ekstrawaganckie i głośne święto. Święta często trwały kilka dni, które uhonorowały boga wina Bachusa niebieskiego, chłopca pokrytego winogronem. Znany jest również jako Dionizos, grecki bóg płodności, później znany jako bóg wina i przyjemności. I w końcu nie była to śmierć na bladym koniu, była to Sekwana, bogini Sekwany, rzeka, w której odbyła się procesja statku. Miała być reprezentacją ducha olimpijskiego i rozluźni sprzęgło swoich pereł. To jest pewnie źle przetłumaczone. Twój szczerze oddany, panie Francisco Tomasz Joly. Pewnie część słów było poprzekręcanych, ale mniej więcej w tym tonie dyrektor artystyczny to podsumował. Co by się zgadzało, ale no oczywiście katomaniacy dalej będą uważać, że to był atak na Boga i tak dalej. No, może inaczej. Wrzucę wam kawałek tego, nazwijmy to, przedstawienia z tym niebieskim facetem. I jak nie widzieliście, to sami ocencie. No, dla mnie by to się pokrywało. No, nie wiem, być może się mylę, ale żeby tego nie ciągnąć dalej, to ten filmik wrzucę tam kawałek, żebyście sobie zobaczyli i przejdę, na czym polega hipokryzja właśnie tych naszych rodzimych katolików. Moi drodzy, odpalili się wszyscy z tej tak zwanej prawicowej strony. Najgorsze męty wylazły spod kamienia, żeby krytykować to, nazwijmy to, przedstawienie. Nawet fałszerz i złodziej Ryszard Czarnecki, ale no nie tylko, bo każda męta z Bogiem, która kradła z Bogiem na ustach, znowu wypełzły spod kamienia, żeby pokazać, jacy są wierzący, jakimi są katolikami i jak są oburzeni, jak ich uczucia potwornie zostały zranione. Nawet Wójcik się odpalił. I powiem wam, że w sumie jest to trochę takie śmieszne, jak ci pisowcy, prawicowcy drą się w obronie katolickich wartości, a potem okazuje się, że co drugi z nich kradł, zmieniał żony, zostawiał żonę, bił swoją żonę czy partnerkę, zakatował psa na śmierć. No po prostu taki nowy model katolika Polaka. Już nawet słyszałem czy czytałem takie głosy, że wyznawcy tej Zjednoczonej Prawicy i tego polskiego kościoła katolickiego w proteście przeciw komunistycznej pieśni i marsz Johna Lennona oraz tego przedstawienia będą bojkotować oglądanie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Podobno Jędrzejewski zastanawiał się, co się stanie, jeśli Europa odrzuci Chrystusa. No ja mogę mu powiedzieć, że tak naprawdę no nic się nie stanie, bo każdy kiedyś w końcu wyrasta z bajek.
Dobra, a jeśli chodzi o tą obrazę uczuć, na czym polega ta hipokryzja? No, zaraz wam powiem. Bo tym naszym prawicowym katolikom jakoś za cholerę nie przeszkadza i nie obraża uczuć religijnych, jak jakiś zboczony klecha molestuje dziecko pod krzyżem, czy na plebanii, czy w kościele. To ich uczuć religijnych nie obraża. Jak na plebanii w Dąbrowie Górniczej księża niemal zaruchali męską prostytutkę, to ich uczuć religijnych nie przeszkadza. Jak ksiądz nawalony jak świnia w rowie śpi, to ich uczuć religijnych nie obraża. Nawet jak ten pisowski szmatławiec Gazeta Polska walnął w którymś tam taką okładkę, no to oczywiście też ich uczuć religijnych nie obrażało, no bo że skądże znowu, no. Matka Kaczyńskich jako Maryja i dwóch świętych bobasków Kaczyńskich jako aniołkowie, to w ogóle nie obraża uczuć religijnych. No i sami powiedzcie, czy to nie jest, przepraszam za wyrażenie, pierdolona pisowska hipokryzja? No, wyobraźcie sobie teraz okładkę, nie wiem, na przykład w Gazecie Wyborczej, gdzie na miejscu matki Kaczyńskich jest matka Tuska i z tą małą jest Tusk. Przecież oni by się posrali, zapluli na śmierć, by trzecią wojnę światową wywołali, jakby coś takiego zrobili. Ale u Kaczyńskich cicho, no piękne, no wspaniałe, jak to cudownie wygląda. Ach, och, zaraz zesram się. Tak to u nich właśnie wygląda. Przeszkadza im odtworzenie jakiegoś tam, nie wiem, przedstawienia z mitologii greckiej, ale najwyżsi urzędnicy państwowi czy kościelni, gdy młode dziewczyny a la balet siedzą zaślinieni i cholera wie co w głowach dla nich, to jest piękne, to jest wspaniałe, no bo młode dziewczynki nogi szeroko rozwarte prawie przed ich nosami mają. To siedzą zadowoleni, obślinieni i to ich uczuć religijnych nie obraża, no bo skąd? To jest przecież piękne, to jest takie naturalne, no przecież każdy tak może, prawda? I powiem tak, no moi pobożni prawicowi, zamiast biadolić na to lewackie zachowania, na to całe lewactwo, mogliście stanąć do realizacji i zorganizować na przykład Igrzyska Olimpijskie w Licheniu, no, gdzie wtedy wszyscy byliście, no, każdy miał równe szanse. Moglibyście na przykład nowe dyscypliny sportowe wprowadzić, na przykład konkurencja w kategorii K1 kobiet, trzymanie różańca na czas, dwubój mężczyzn w kategorii M1, trzymanie krzyża na czas z równoczesnym spożywaniem salcesonu. No, byście byli mistrzami świata. A że nie wygraliście, no to ta lewacka Francja kazała polskiej reprezentacji płynąć barką po sekwanie, żeby poniżyć Polskę i sprofanować ukochaną pieśń Jana Pawła II. No, też po części jest to wasza wina. Jestem pewien, że jeśli na przykład w Licheniu by były te Igrzyska Olimpijskie, w Polsce oczywiście organizowane przez katoprawicę, no to ceremonia z pewnością zaczęłaby się od mszy świętej. Potem inscenizacja chrztu Polski z udziałem oczywiście heteroseksualnych mężczyzn, koncert Jana Pietrzaka, przemarsz Młodzieży Wszechpolskiej z pochodniami, no i potem reklama Tyskiego. No ja się tak śmieję, ale w razie gdyby w tym Licheniu odbyły się Igrzyska Olimpijskie, no ja tutaj już
Pozwoliłem sobie przygotować scenariusz otwarcia igrzysk, który na pewno by się spodobał polskiej młodzieży. I teraz uważajcie, bo notujcie, może się przyda. Uroczyste rozpoczęcie świętej olimpiady. Amen. Pierwsze, uroczysta msza święta. 2, kazanie do sportowców. Któryś tam z biskupów, no chyba że papieża by zaprosili. 3, oczywiście odśpiewanie barki. Następnie odsłonięcie Wielkiego Krzyża Olimpijskiego. Później by było drugie odśpiewanie barki. Potem pokropienie sportowców wodą święconą. Potem trzecie odśpiewanie barki, okadzenie sportowców kadzidłem, modlitwa w intencji sportowców, druga msza święta dziękczynna za olimpiadę, no później poświęcenie obiektów sportowych, czwarte odśpiewanie barki, poświęcenie przez pokropienie wodą akcesoriów sportowych, takich piłek, rakiet, oszczepów, pałek, szpadli, floretów, kul, młotów, no wszystkiego, czego tam sportowcy używają. Potem słowo dla sportowców od papieża, nie wiem, Franciszka, czy jaki tam będzie. No i oczywiście potem piąte odśpiewanie barki, msza święta kończąca początek olimpiady, ustanowienie Jezusa mistrzem olimpiady, później litania olimpijska, no później oczywiście odśpiewanie barki, ustanowienie Maryi Wielką mistrzynią olimpijską, msza święta przebłagalna za grzechy sportowców i zakończenie uroczystości początku świętej olimpiady. Amen. Jezu, Tyś jest z nami, Jezu, tylko Ty zwyciężysz. No i jak wam się podoba? O kurwa! Już tak na zakończenie, moi drodzy, powiem wam tak. Hipokryzja tych pseudokatolików, tych fanatyków jest wręcz porażająca. Polacy tak naprawdę nawet nie zauważyli, że powstała nowa odmiana katolika. To jest taki skrajnie prawicowy, pisowski katolik, szerzący nienawiść, pogardę, kołtuństwo, zaprzaństwo, antyeuropejskość, brak szacunku dla prawa. Taki chamski, prymitywny barbarzyńca, ale na kolanach i znaczkiem Jana Pawła II czy Rydzyka w klapie. Zwróćcie uwagę, że ci wszyscy, którzy mają Boga na ustach, plują jadem, życzą drugiej osobie, która nie jest ich pomyśli, jak najgorzej. No, można powiedzieć ściśle według samego Jezusa. No i będąc przy tej hipokryzji katolickiej, chciałbym tutaj złożyć życzenia i mam nadzieję, że się przyłączycie, bo parę dni temu Marta Kaczyńska obchodziła 6. rocznicę swojego 4. ślubu, 8. rocznicę swojego 3. ślubu, 9. rocznicę swojego 2. ślubu i 10. rocznicę, okrągłą 10. rocznicę swojego 1. ślubu oraz 14. rocznicę niepokalanego poczęcia. No, po prostu wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu, Martusiu, i wiele. Trzymaj się dalej przykazań Bożych, tak jak Bóg przykazał, tak jak Jarosław naucza. I powiem tak, obraza uczuć religijnych powinna być zniesiona jak w większości cywilizowanych krajów. Kto chce być katolikiem, niech se będzie, kto chce być muzułmanem, niech se będzie, świadkiem Jehowy i czym tam jeszcze, niech se będzie, ale niech nie wyciera sobie mordy swoją religią i narzuca swoją religię innym. Ja przede wszystkim jestem Polakiem i mam obowiązki polskie, a nie obowiązki watykańskie. A jeśli wy szukacie na siłę to, że was coś obraża, może zacznijcie
porządki na własnym podwórku, bo nikt tak nie obraża uczuć religijnych jak osoby, które najgłośniej krzyczą, że ich uczucia religijne są obrażane. I to tyle w dzisiejszym temacie. Moi kochani, suchar dnia będzie dość nietypowy. A nietypowy z tego względu, że nie będzie filmiku, a będzie pokaz slajdów. Skompletowałem dla Was dosyć dużo zdjęć, memów z tej rzekomej ostatniej wieczerzy, gdzie to strasznie obraża tych rzekomych katolików. Także dorzucę tutaj dość sporo obrazków z szeroko pojętej popkultury, bo ewidentnie jakaś część społeczeństwa przespała czas aż do wczorajszej, do całej tej rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich. Wcześniej jakoś tego nie widzieli. Dopiero ich zaczęło oburzać podczas olimpiady. Jak powiedziałem na początku, nie zauważyli całej oprawy rozpoczęcia tej olimpiady, ale zauważyli właśnie to, co chcieli zauważyć. To jest tak samo jak taki typowy, nie wiem, seksoholik mu się wszystko z seksem kojarzy, tak katolik mu się wszystko z Jezusem kojarzy. A te zdjęcia, te fotki, memy, które teraz zobaczycie w Sucharze Dnia, krążą po necie już od lat. I jakoś wcześniej, nie wiem, ich nie widzieli, nie krzyczeli, że ich obraża uczucia religijne. Może pora znowu odświeżyć pamięć. I na tym kończę. Także jak zawsze piszcie, komentujcie. Ja Wam wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje i za wszystkie komentarze, które pod filmikami dajecie. Naprawdę jest ich coraz więcej, co mnie bardzo cieszy. Także wszystkim wielkie, ogromne dzięki. I cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć.